Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Rosja prosi Łukaszenkę o kolejne stałe dostawy benzyny. Gabon stał się największym dostawcą części zamiennych do rosyjskich samolotów. Komitet Śledczy z gracją powiązał wydarzenia w Krokusie z Ukrainą. Duma Państwowa ogłosiła współpracę Telegramu z siłami bezpieczeństwa. Rosja planuje stworzyć cyfrowy nadzór migrantów. Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Piątek, Wielki Piątek. Witamy Was serdecznie. Ostatni CEP w tym tygodniu, ale CEP rosyjski, jutro jeszcze CEP Global. Dzień dobry. Tak, i w niedzielę będzie też CEP chiński. No właśnie, zapomniałem. Wiemy, a wszystko dzięki naszym kochanym wspierającym i patronom, mecenasom naszych programów. Dziękujemy i zapraszamy. Słuchajcie, brakuje w tym momencie 8 osób do tych 600 wspierających, tak, do tego, żeby społeczność liczyła 600 osób. My będziemy na początku kwietnia robić spotkanie, mamy dla Was też niespodzianki. Dzisiaj oczywiście będzie konkurs, ale zanim do konkursu przejdziemy, to pokażemy pasek, co się dzieje, jeżeli chodzi o rosyjską giełdę. Na rosyjskiej giełdzie się nic nie dzieje, jeżeli chodzi o waluty też się nic nie dzieje, jeżeli chodzi o ropę, to w miarę dobre informacje, bo ta ropa jest wysoko, jeżeli chodzi o Brent i w tym momencie pozwala to utrzymywać dosyć wysokie ceny, jeżeli chodzi o Uralsa, chociaż w jutrzejszym CEP-ie będziemy mówić o pewnych czarnych chmurach, które znowu się zbierają, jeżeli chodzi o nie tylko rosyjskie rafinerie, ale cały przemysł surowcowy, ale to jutro. Natomiast dzisiaj przejdziemy, słuchajcie, sobie już do krótkich informacji. Zaczynamy od tego, że rosyjskie lotnictwo zrzuciło bombę na obwód białgorodzki po raz 5 w ciągu tygodnia. Wczoraj też Rosjanie zestrzelili swój samolot nad Sewastopolem. Na początku podawane było Su-35, natomiast okazało się, że to było Su-27. Pilot przeżył. Ale Dima mówił o stworzeniu pasu sanitarnego. I to tworzą, tylko od swojej strony. Tak, po swojej stronie tworzą, to prawda. Kijów otrzyma pierwszą amunicję w ramach czeskiej inicjatywy w kwietniu. Tak podała gazeta Corriere della Sera. Według gazety Czechy i 15 państw, które przyłączyły się do inicjatywy zakupu pocisków poza Unią Europejską, podpisały już stosowne umowy z dostawcami. Tak, słuchajcie, kolejna odsłona dosyć długiej sagi. Departament Obrony USA uważa, że w związku z planami dostarczenia Kijowowi taktycznych pocisków balistycznych ATACMS zagrożenie eskalacji napięć na Ukrainie nie jest tak wysokie jak wcześniej. Tak powiedział przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA. Kolejny raz zapowiedź, że będą tego dalekiego zasięgu, ale i że można. Można. Prezydent Załęski zapowiedział rozmowę telefoniczną z przewodniczącym Izby Reprezentantów Kongresu Johnsonem, w której poprosił o przyspieszenie głosowania nad ustawą o pomocy finansowej dla Ukrainy. No tutaj to będzie głuchy telefon, on powie tak, oczywiście, ale pewnie nic. Akurat myślę, że nie. Myślę, że będzie rozmowa i że będzie głosowanie i to głosowanie będzie pozytywne. Tam zmniejszono przede wszystkim darowizny, a zwiększono pożyczki i wydaje się, że tutaj jest kwestia położenia tonów tak, żeby wyszło, że republikanie wychodzą z tej potyczki z demokratami zwycięsko. Okej. Tu chodzi o to, że tak, wiesz, w wyborach się powie, zadziałaliśmy, że nie dajemy, tak. Tylko pożyczka, po wyborach się pożyczki umorzy i gra muzyka. Na przykład, no, oczywiście. Tak. A więc tutaj na początku Ukraińcy się niepotrzebnie zarzekali, że nie, powinni się zgodzić i rozmawiać już z nowym prezydentem o umorzeniu ewentualnych pożyczek. A my sobie przechodzimy do informacji dosyć takiej, no niedobrej, złej. Nawet bardzo złej. Okazuje się, że w Rosji, my kiedyś informowaliśmy, natomiast sytuacja się mocno pogorszyła od tego czasu. W Rosji brakuje ultra szybkiej insuliny
Aspart Fiasp, pewnej duńskiej firmy. Zamówienia publiczne na lek, który wcześniej był liderem pod względem wolumenu wśród funduszy tego segmentu, spadły w okresie styczeń-marzec o 95%. W marcu po prostu już przestano realizować. Lek zniknął również ze sprzedaży detalicznej, nie jest dostępny w aptekach w Moskwie, w regionie moskiewskim, w Sankt Petersburgu i innych regionach. W sumie prawie nigdzie nie jest dostępny. No, to jest zła wiadomość dla Rosjan, kolejna zła wiadomość, będzie drożej i to sporo. W Rosji próg bezcłowy dla zakupów w zagranicznych sklepach internetowych zostanie całkowicie zniesiony. Teraz wszystkie zamówienia będą podlegały cłom importowym, niezależnie od ich wartości. My jakiś czas temu przeprowadzaliśmy rozmowę, że był jakiś tam próg $100. 1000 dolarów. Powyżej tego dopiero było cło. Ta drobnica, jakiś drobny sprzęt, telefony, odkurzacze, wszystko. No 1000 to taki może nie aż drobny, no. Że było bezcłowe, wszystko. No, że tak naprawdę dla większości Rosjan to te cło nie obowiązywało przy tych drobnych sprzętach, a wiemy jak bardzo są uzależnieni Rosjanie od tych zakupów w chińskich sklepach, wystarczy wejść na AliExpress czy coś i poczytać recenzje, to w większości są po rosyjsku. No a teraz będą płacili cło od każdego dupsika takiego małego nawet. Tak, i to jest zaskoczenie, zobaczymy czy to się potwierdzi, bo tutaj podaje Gazeta Wiadomości, wydaje się, że raczej jeżeli oni podają, to mają te informacje gdzieś z rządu. Natomiast wcześniej było przed 2022 był ten próg bezcłowy na poziomie $200, tak? I mówiono o tym, że do 200 się przywróci, natomiast te najnowsze informacje pokazują, że na wszystko, tak? Bo tu chodzi o to, że bano się, podejrzewam, że przywróci się na 200, wtedy będzie się na części dzielić jakieś tam i w podzespołach ci coś przesyłać, nie? I tak dalej. No niedobra informacja dla Rosjan, no bo to oznacza, że te produkty chińskie głównie, ale nie tylko, no mocno zdrożeją, będą trudniejsze do dostępu. Oczywiście dwa cele, pierwszy no to oczywiście ten budżetowy, ma poprawić sytuację budżetu, no i druga autarkia i ochrona rynku wewnętrznego przed chińskimi produktami, ponieważ nie mogą wprowadzić ceł, ale mogą zdjąć te bezcłowe. Tak? Tu warto też przypomnieć, że mówiliśmy sobie wtedy, że nawet ten próg 200 mocno uderzy w te mrówki takie przygraniczne i ten handel przygraniczny. Tak, na tych bazarach. Tak, a teraz to będzie jeszcze dodatkowy cios, bo od szczotki, wiesz, jakieś do kibla i gąbek, no tam wszystko jest przewożone. No nie wiem, no może na ostatnim momencie coś tam jeszcze się pojawi, ale chyba nie sądzę. 29 marca w sumie 2-3 dni do 1 kwietnia, więc raczej mało. Jest jeszcze weekend po drodze. Tak, mamy, słuchajcie, informację z Polski, która dosyć często była przekazywana w rosyjskich mediach. Polskie służby specjalne we współpracy z czeskim wywiadem zdemaskowały rosyjską siatkę szpiegowską, która prowadziła działania przeciwko Unii Europejskiej, a także była zaangażowana w dyskredytację Ukrainy, tak podała Polska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więcej informacji oczywiście znajdziecie w polskiej prasie, więc my tutaj nie będziemy rozwijać tego tematu. Tak, prokuratura generalna postanowiła zamienić akcję największego producenta makaronu w kraju, Makwa S.A., na dochód państwa. Można i tak. Ta firma i kilkanaście innych przedsiębiorstw, w tym Smak i Czelabinsk Koblgaz, według nadzoru mają korupcyjne pochodzenie. No oczywiście. Ten dochód jest korupcyjny, my zabierzemy wam ten dochód i teraz jest dobrze. Wiesz co, chyba tak. Tutaj prokuratura ma rację, bo podczas prywatyzacji są oskarżenia o korupcję w stosunku do wysokich ministerialnych wtedy urzędników, a więc poważne oskarżenia. Natomiast to też pokazuje pewien trend, który, no bo ta korupcja w Rosji tak od lat 90. To jest wiesz, no jak oddychanie, nie? Tak, ale teraz
wykorzystuje się to podejrzenie o korupcji, różnego rodzaju te nieprawidłowości, które były oczywiście wtedy przy prywatyzacji, no ale były powszechne, do przejmowania majątków prywatnych firm. Tak? Mówiliśmy o tych zakładach zbrojeniowych, że mamy tutaj tendencję, a tu widzimy, że wchodzimy na rynek taki zupełnie detaliczny, czyli wiesz, nie stawia im się zarzutu, tak, wiesz, tutaj tym osobom, tylko mówi, że cały proces, tak, trzeba odkręcić. To jest tak, ciekawe też. Ale wiesz, no tam korupcja to jest już tak powszechna, że masz to w genach, więc jak jest zarzut korupcja, no to nikt nie zwraca na to uwagę, bo to jest, wiesz, no tak jakby dziecko się rodziło z kopertą i wręczało położnej, no tutaj Tak, tu pytacie, czy to zaniedbanie? No właśnie nie, pojawi się ten nowy wątek, że do tej pory było zaniedbanie, skazywano urzędników i tak dalej, a tu idziemy o krok dalej, mówimy, że nie tylko zaniedbanie, ale celowe działanie, w związku z tym cały proces trzeba uznać za nieważny, tak, nielegalny. I tak jakby po prostu tego procesu nie było i wtedy ten majątek wraca z powrotem do państwa. No tak, teraz ty. A my sobie tak, przejdziemy dalej. Mamy następną informację, słuchajcie, sąd w Moskwie aresztował Giennadija Sacharowa, dyrektora do spraw inwestycji kapitałowych Państwowego Nadzoru Budowlanego i ekspertyz państwowych Rosatomu pod zarzutem łapownictwa na szczególnie dużą skalę. Więc widzimy, że tutaj tak. Też niektórzy dadzą się złapać, tak? Pytanie, czym podpadł. To znaczy właśnie, to nie, że dadzą się złapać, tylko czym podpadł, bo że brał, to brał prawie każdy, więc teraz tylko jest kto podpadnie, ten siedzi. Ponad 1/3 respondentów, 35%, przypadkowo uszkodziła mienie, wznieciła pożar lub powódź w wynajmowanych nieruchomościach podmiejskich. Świadczy o tym ankieta firmy Rosgastrach. Tak, końcówka taka dziwna. 1/3 ludzi podpaliła albo zalała wynajmowane mieszkanie. Dacze. Tak? No tam są, wiesz, te dacze podmiejskie, domki takie letniskowe. To mnie jakoś zszokowało, jak to przeczytałem. Ja nie wiem, tak wiesz. Co to jest za absurd? 1/3. Tu wyobrażasz sobie takie te pole tych dacz i co trzecia spalona, nie? Spalona, zalana, nie wiem, zniszczona. Ja rozumiem, że tam często Rosjanie się mogą zadumać w tych daczach, no ale to tak trochę dużo. Słuchajcie, mamy, to powinna być informacja dnia, wyroby czekoladopodobne wracają do Rosji. No i tutaj mamy informację, w rosyjskich już mediach trwa nagonka na kakao i proponuje się... Nowy wróg Rosji, kakao. Tak. I rosyjscy eksperci proponują zastąpić kakao chlebem świętojańskim. Tutaj są wszystkie tam te właściwości, w ogóle jak to jest dobre dla zdrowia. Być może jest, ja akurat się nie znam, ale rosyjscy eksperci się znają i mówią, że powinno się zastępować to kakao właśnie tym chlebem świętojańskim. I tak również uważają rosyjskie firmy, które coraz chętniej sięgają po ten składnik w celu raczej obniżenia ceny i utrzymania marżowości. Fajnie. Najpierw chleb świętojański, później już zastąpią tylko chlebem, a potem tylko już gruz. Co piąty ankietowany Rosjanin odłożył decyzję o dużych zakupach w kontekście wysokiej kluczowej stopy procentowej. Do takiego wniosku doszli eksperci rynku finansowego. No okej, to jest dosyć oczywiste, ale tylko co piąty odłożył. Co piąty. Czyli 4 na 5 to nie przestraszyło. Nie przestraszyło, natomiast no widzimy, że jakiś efekt jest. Znaczy, bo tu są dwa czynniki, bo oni nie kupują nie dlatego, że stopy procentowe są wysokie, tylko że jest za drogo, a więc z jednej strony cały czas ta inflacja się rozpędza, a z drugiej strony nie dostali kredytu, czy tam nie wzięli mikropożyczki, no i to by się zgadzało, tak? Więc nie mają za bardzo za co kupić w tym momencie. Teraz, Paweł, dwie rzeczy robimy. Pierwsza rzecz to ja chciałbym zapowiedzieć dzisiejszy wywiad. Słuchajcie, udało nam się zaprosić Marcina Marciniaka, jednego z naprawdę świetnych ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa z jednych z największych korporacji na świecie.
No i opowiedział nam, jak to wygląda od strony cyberbezpieczeństwa, nadzoru nad produkcją, ułożenia produkcji, logistyką, po prostu materiał petarda, dzisiaj o 17:00. Wszyscy, którzy lubicie oglądać te materiały z ekspertami, wydaje mi się, że jeden z najlepszych wywiadów, więc w tym momencie już teraz gorąco Was zapraszam, bo naprawdę warto i to jest jedna rzecz. A druga rzecz, Paweł, musimy rozdać kubeczek. Pamiętajcie, rozdajemy kubeczki dla widzów, dla patronów i wspierających. Pierwszy człon hasła, poproszę, Paweł. Łatwe czy trudne? Trudne dzisiaj, wyspałem się, trudne. Trudne? Trudne. Co mnie zaskoczyłeś. Nie byłeś przygotowany. Nie byłem przygotowany. To jest hasło? Kakao. Dobra. Więc chyba łatwe. Ja już mam odpowiedź nawet na to, powiem Ci dzisiaj tak, mi to działa. Więc wydaje mi się, że łatwe, a my sobie przechodzimy, słuchajcie, do tytułowej wiadomości. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Rosja zaczęła import benzyny z Białorusi. No i mamy więcej informacji już na ten temat, bo okazuje się, że Rosja poprosiła o stałe kolejne dostawy benzyny, a w zamian zaoferowała zwiększone dostawy ropy naftowej. Aby uniknąć niedoborów paliw, Moskwa zacznie kupować białoruską benzynę w ilości 1260 milionów baryłek miesięcznie, to jest 150 000 ton. Tak poinformował w czwartek na forum petersburskiej Międzynarodowej Giełdy Handlowej szef Komitetu Energetycznego Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Paweł Zawalny. Tutaj ja podejrzewam, że to są początkowe dostawy i te dostawy w zależności od sytuacji będą mogły wzrosnąć. Jakieś takie mam dziwne przeczucie. A sytuacja w tym momencie nie jest specjalnie dobra. Tutaj mamy też wypowiedź pana Zawalnego, który powiedział: zgodzili się pomóc w tej chwili, chociaż jasne jest, że mają alternatywę eksportową bardziej opłacalną. No i słuchajcie, wygląda tak, że cały prawie eksport białoruskich paliw. Tak, więcej, no bo więcej niż o to, co eksportowali, więc znaczy benzynę, bo tam jeszcze jest diesel, tak? Tam tego diesla jest trochę więcej, natomiast ta benzyna ogólnie, jeżeli chodzi o Białoruś i Rosję, tam nie było dużych zapasów, no i to było tak robione trochę, może nie idealnie pod linię, natomiast jakiegoś dużego marginesu w przypadku obu krajów nie było aż takiego. No i to będzie wyglądać tak, że cały ten kierunek eksportowy pójdzie do Rosji. Ciekawe po jakich cenach, tutaj nie wiemy. Zgodnie z planem rosyjscy nafciarze zwiększą dostawy za to surowców do 2 białoruskich rafinerii o mocy przerobowej 12 milionów ton rocznie. Paliwo z tych zakładów trafi na rynek rosyjski, który według, no i tutaj mamy nowe też dane, mówiliśmy, Rostatu od początku marca stracił 10% produkcji benzyny, natomiast według najnowszych danych dotyczących mocy przerobowych marcowy wolumen niewykorzystanych mocy produkcyjnych w rosyjskich rafineriach był prawie 4 razy wyższy od poziomu planowanych przestojów mocy podstawowych w pierwotnym rocznym planie napraw i wyniósł, słuchajcie, 4 miliony ton za marzec, a za kwiecień tutaj już mamy prognozę 4,3 miliona ton i to daje tak mniej więcej spadek tych mocy, jeżeli chodzi o przerób ropy za 4 miesiące 2024 szacuje się na 14%, natomiast kwietniowy 19% i to się nie rozkłada równo oczywiście, bo z tego ileś jest potem powiedzmy produkty, diesel i benzyna, no tu tą benzynę można nawet szacować, że ten ubytek możliwości produkcyjnych jest powyżej właśnie 20%, dlatego rząd robi wszystko, żeby wznowić tą produkcję oraz, tak jak mówiliśmy, zatrzymać harmonogram jakichkolwiek innych napraw. Rafinerie mają zakaz w tym momencie robienia remontów i są też zmuszone do pracy awaryjnej i zwiększania tych mocy przerobowych na istniejących liniach produkcyjnych, no ale jak widzimy to nie wystarcza
Nie wystarcza również, że jest zakaz eksportu benzyny. My mówiliśmy swego czasu, że nawet ubytek 5% tej benzyny może tym rynkiem zachwiać, no a tu mamy ubytek, prawda, ponad 20%. No tak bywa, panie Tomku. Proszę nie udostępniać, to pewnie, chociaż może. A kto pana? Może ktoś znajomy zablokował. Ja cię nie słyszę, Mateusz, jak coś mówisz. Albo ja kaszlałem. Dlatego cię nie słyszę. Dobrze, tutaj też przypomnę, że w połowie marca Rosjanie podali, że dysponują zaledwie albo aż 1,9 miliona ton zmagazynowanej benzyny. No i teraz widzimy, że jest taka walka troszeczkę z czasem, bo zbliża się ten okres letni, gdzie zużycie benzyny i diesla jest zwiększone. O ile z dieslem powinni sobie poradzić kosztem eksportu, po prostu się będzie mniej eksportować, lub w którymś momencie nawet być może w ogóle, to w przypadku benzyny cały czas jest problem. Zobaczymy, o tym też będziemy jutro mówić, czy ataki się będą powtarzać, no bo tu oczywiście są różnego rodzaju też teorie spiskowe, że te ataki się skończyły. Myślę, że dobrze by było, jakby kolejny raz okazało się, że to nie jest koniec tych ataków, no bo wtedy problem by się zrobił poważny, a jeżeli te ataki, powiedzmy, teraz by się zakończyły i nie byłyby wznawiane ze strony ukraińskiej, to myślę, że Rosjanie są w stanie sobie w jakiś sposób poradzić. Okej. Przechodzimy może do następnej informacji. Słuchajcie, informacja opublikowana przez The Times, później opublikowana przez Moscow Times. Gabon stał się największym dostawcą części zamiennych do rosyjskich samolotów. Tu mamy informację, że z danych celnych Federacji Rosyjskiej wynika, że w 2023 roku do Rosji sprowadzono z zagranicy części do samolotów o prawie, słuchajcie, 2 miliardów dolarów, a większość z nich, prawie 1,5 miliarda dolarów, rzekomo została wysłana z Gabonu przez jedną lokalną firmę. Tak wynika przynajmniej z danych celnych Federacji Rosyjskiej, do której właśnie dotarła The Times. Ja próbowałem sobie to odszukać, niestety nie znalazłem nigdzie indziej. Firma wymieniona w rosyjskich zgłoszeniach celnych prawdopodobnie w ogóle nie istnieje. Nie ma o niej żadnych danych w lokalnej bazie osób prawnych w Gabonie. Jednocześnie wielkość importu przekracza, słuchajcie, połowę rocznego budżetu Gabonu. Więc skala naprawdę potężna. Rosyjskie firmy, do których sprowadzano części zamienne z Afryki, noszą ślady firm fasadowych, czyli najpewniej jakieś takie są. Według rosyjskich deklaracji celnych największym importerem części lotniczych w 2023 roku była zarejestrowana w Gabonie firma Ter Asala Parts. Jej beneficjentem jest anonimowy obywatel Kirgistanu. Ter Asala Parts nie jest wpisana do rejestru handlowego Gabonu. Miejsce rejestracji spółki w stolicy Gabonu, Libreville, mieści się w budynku mieszkalnym. Aby importować towary do Rosji, firma musi dostarczyć teoretycznie Federalnej Służbie Celnej w Rosji pakiet dokumentów, w tym dokumenty ustawowe firmy importującej. Mówi Siergiej Uchitel, partner Pen and Paper. Federalna Służba Celna nie jest jednak zobowiązana do prowadzenia kompleksowej kontroli osoby prawnej. No zresztą też pewnie to nie byłoby potrzebne, bo to działanie na korzyść Rosji, a nie na szkodę. Zdaniem ekonomistów rosyjskie firmy lotnicze są ściśle powiązane z państwem i import tak dużej partii importowanych części zamiennych musiał uzyskać zgodę władz. Artykuł jest bardzo długi, można sobie go odszukać. Ja chciałem wam tylko podać cytat, bo wypowiedział się w tej kwestii ten znany ekonomista, którego cytowaliśmy, ale chyba sobie go nie wkleiłem. Natomiast sytuacja wydaje się dosyć duża. Ściągano oczywiście części do zachodnich samolotów. No i teraz to ujawniono.
Zobaczymy, czy to jest przerwanie tego łańcuszka, czy po prostu zmieni się trasa, natomiast no, według gazety to po prostu firma widmo, firma krzak, zarejestrowana w mieszkaniu i ilość wysyłki to połowa rocznego dochodu Gabonu, więc no, bardzo ciekawa sytuacja. Nie słychać Cię, Pawle. Tak, bardzo ciekawa sytuacja. Mamy najnowsze informacje. Armenia zakazuje emisji programów Władimira Sołowiowa. Więc... Już nudne są. Nudne są. I dlatego. Nie, oni twierdzą, władze Armenii stwierdziły, że są obraźliwe i łamią traktaty międzynarodowe, te programy, więc to w ogóle już tak. A więc Sołowiow będzie pewnie, oglądajcie, pewnie będzie się do tego ustosunkowywał w swoich najnowszych programach, a więc pewnie będzie dosyć ciekawie i będzie się tym emocjonował. Natomiast my sobie przejdziemy do informacji dosyć ciekawej, która też się wpisuje tutaj, jeżeli chodzi o Sołowiowa, ponieważ rosyjski komitet śledczy powiązał wydarzenia w Krokusie z Ukrainą. Mogliśmy się z tego spodziewać. Jesteśmy szybci niż służby rosyjskie. Tak, no więc nie trzeba było komitetu śledczego, żeby wiedzieć, że powstała już oficjalna hipoteza o otrzymaniu znacznych kwot pieniędzy od Ukrainy dla sprawców zamachu terrorystycznego w Krokusie. Śledztwo dysponuje potwierdzonymi danymi o otrzymaniu znacznych kwot przez sprawców ataku. Czytamy w raporcie, komitet śledczy zaznaczył, że fundusze, w tym kryptowaluty, pochodziły z Ukrainy. Znaczy chyba nie, że tam zostały wykopane, tylko że zostały przelane. W każdym razie oskarżeni aktywnie wydawali pieniądze na przygotowanie przestępstwa, no i aktywnie też przyznali się do właśnie tego, skąd te pieniądze zostały uzyskane. A to nie miały być ruble? Nie wiedzieli, ale się, no właśnie podobno kryptowaluty. On pomylił ruble z kryptowalutą. Otworzył w portfelu, mówi papier, to rubel chyba. A to... Nie, tam jest taki trop, że najpierw kryptowaluty, a potem ktoś to zamieniał i wysyłał mu na kartę. Jakoś to tak na kartę teraz. Tak. Tak. To ale na początku, zamachowiec trzyma te pieniądze w banku rosyjskim. Dobre. Tak, na karcie rosyjskiej. Znaczy jedno i drugie jest dobre, tak? Że jedno, że ma kryptowaluty, to jeszcze bym uwierzył. A uciekał na Ukrainę, żeby to wypłacić. Ale no wiemy, że uciekał na Białoruś, tylko bo Łukaszenko powiedział, że tak, że służby nie wpuściły. Pytanie, czemu nie zatrzymały, ale to już tak, jest inna sprawa. W każdym razie w przeddzień wyszło na jaw, że śledztwo oskarża kolejnych 4 oskarżonych w sprawie zamachu terrorystycznego o pomoc terrorystów, ponieważ wiedzieli o ich zamiarach atakowania ludzi. Według organów ścigania ci, którzy sprzedali samochód terrorystom, byli świadkami intencji napastników i ci, co wynajmowali mieszkanie. Mimo, że ci się przestraszyli i od razu poszli na policję, że to jest ich auto i że sprzedali i się... Ale oni tak, bo wiedzieli podobno, są oczywiście już... Ty sprzedawałeś kiedyś kupowali auto? Bułki, to też ale sprzedawałeś kiedyś auto? Sprzedawałem, tak. Pytałeś ludzi, a nie zamierzacie robić zamachu terrorystycznego? Wysadzić, tak, albo co z tym autem potem będziecie robić? Może trzeba, jakiś taki druk wydrukować w Rosji przy każdej sprzedaży auta, czy coś, czy ma pan zamiar? To czekaj, będzie. Mamy ostatni punkt, a więc jesteś blisko. Jesteś blisko. Słuchajcie, natomiast Amerykanie przekazali Rosjanom informacje o kolejnych planowanych zamachach. 3 przynajmniej. No i ja nie wiem, bo to rozumiem, bo to Ukraina stała, opłacała i tam gdzieś z tyłu Amerykanie i teraz chyba oni... I Amerykanie zdradzają Ukraińców i mówią Rosjanom, że te zamachy będą teraz. No tak, jest to tak beznadziejne, natomiast pamiętajcie, że tak miało od początku być. To jest kierowane, ta propaganda właśnie Sołowiowa do wewnątrz, bo nikt na zewnątrz w to nie uwierzy, chociaż oczywiście będą też i tacy, i nawet w Polsce, którzy będą twierdzić, że przecież ale śledztwo wykazało, tak? Nie? I tak dalej, i tak dalej.
Czy będzie Jaruski, pytacie się? Tak, chyba będzie. Chyba będzie, mamy nagrane kilka części, muszę to zmontować, zobaczymy ile z tego wyjdzie, ale chyba się uda. Dobra, teraz co? Znowu ja. Duma Państwowa ogłosiła współpracę Telegramu z siłami bezpieczeństwa. Administracja Telegramu i twórca komunikatora Paweł Durow aktywnie współpracują z rosyjskimi organami ścigania w kwestii blokowania nielegalnych treści, powiedział szef Komisji do Spraw Polityki Młodzieżowej Dumy Państwowej. Tak się wypowiedział, komentując możliwość wprowadzenia zakazu Telegramu w Rosji ze względu na możliwość wykorzystywania go poprzez terrorystów. Poseł zauważył, że dotychczas osoby odpowiedzialne za pracę komunikatora zachowują się w ramach prawa, tłumiąc w takie przejawy, gdyż rozumieją swoją odpowiedzialność wobec społeczeństwa za życie i zdrowie ludzi. Zarówno administracja Telegramu, jak i sam Paweł Durow zawsze reagują bardzo szybko. Widzimy to po prostu. Na incydenty współpracują z organami ścigania, w tym blokują zabronione treści, więc troszeczkę ich bronią, mówiąc, że szybko reagują, regularnie otrzymują prośby o zablokowanie tego czy innego kanału, a moderatorzy Telegramu idą na spotkanie i banują. W sumie tobie też zamknęli szybko ten profil. Czy on sam zniknął? Nie, wiesz co, to trochę trwało. To tak szybko, chyba z miesiąc. No bo to jakbyś, to tak ci się wydaje. Jakbyś chciał, to ten rzecznik ochrony praw młodzieży szybciej. To tam do niego tak, uderzy. Możliwe. Tak. Tak, no tutaj cały czas zresztą są próba, gdzieś jest tych wrzutek, że tam tych bitcoiny i te inne takie jakieś dziwne rzeczy. Tak. Natomiast jakoś to się uspokoiło, mam nadzieję, że tak zostanie. Słuchaj, tam też, czekaj, bo tam jeszcze powiedzieli, że rozważali zablokowanie Telegramu, ale potem stwierdzili, że no przecież ci terroryści mogą się komunikować potem na WhatsAppie, na jakimś innym komunikatorze i tak naprawdę to jest nie do opanowania, a widać, że ci twórcy i administratorzy Telegramu próbują współpracować, więc ich zostawią. Telegram jest też, wiesz, najważniejszym komunikatorem w Rosji. To też, no nie tylko w Rosji, w całym tym związku. Tak, ale chodzi mi typowo o Rosję, że zablokowanie go spowodowałoby duży chaos też wśród społeczeństwa, wydaje mi się, nie? Są ludzie przyzwyczajeni już mocno do tego. No tak. My, słuchajcie, przejdziemy do informacji. Paweł do rzecznika młodzieży, no a czemu nie? Tak, no ja młody jestem, to by pasowało. Rosja planuje, no i to jest informacja, która ściśle wiąże się z tym, o czym wczoraj mówiliśmy. Jeżeli ktoś nie oglądał tego naszego wieczornego programu, to myślę, że warto, bo tam zapowiadaliśmy różnego tego typu działania, a to działanie jest rodem właśnie z lat 30., tudzież z Orwella, tudzież z tego, co chyba się dzieje w Chinach, chociaż wydaje mi się, że bardziej. Rosyjskie władze planują wprowadzić, tutaj też jest kluczowe, że planują, tak, wprowadzić cyfrowy nadzór nad migrantami, którzy przybyli, aby mieszkać i pracować w Rosji. Tak powiedział wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Siergiej Niewierow po spotkaniu z premierem Michaiłem Miszustinem. To znaczy ten plan na pewno zostanie zaakceptowany, natomiast zobaczymy, jak to będzie wdrożony, bo tutaj bym widział pewne problemy. Poruszono kwestię migracji zarobkowej, to bolesny temat, ale wymaga dokładnego przemyślenia, podejścia. Czytamy, zostanie utworzony cyfrowy profil osoby, która przyszła do pracy, gdzie się przeprowadza, gdzie mieszka, kiedy wygasają jego pozwolenia, z kim mieszka, brakuje jeszcze z kim je i z kim śpi, ale chyba też. I na ulicy jakieś opaski, żeby rozpoznać, że to jest właśnie migrant. Tak, jeżeli by ktoś miał jakieś wątpliwości, każde przeniesienie do innej pracy, zwolnienie lekarskie, zwolnienie na dzieci, wszystko, powtarzam, wszystko powinno być pod kontrolą, napisał Niewierow na kanale Telegram.
No tak. Według niego jest to nie tylko kwestia bezpieczeństwa obywateli Rosji, ale także kwestia poszanowania praw samych pracowników migrujących. Czy to dla nich dobra będzie taki policyjny, można powiedzieć. Chyba taki nadzór to ma przypominać taki nadzór, jak się ma policyjny, tak? Za jakieś. No taką opaskę na kostkę, nie? No to chyba w ten sposób będzie, że już na granicy dostajesz opaskę i całe życie. Ale to nie koniec, bo tutaj mówi się, że Ministerstwo Pracy promuje ideę, i to też wejdzie, wszystko na to wskazuje, przejścia na ukierunkowaną rekrutację migrantów zarobkowych. Polega ona na dostarczaniu pracowników z zagranicy przez pracodawcę wyłącznie na określone stanowiska za pośrednictwem utworzonej przez Departament Spółki Prawnej Prawa Publicznego Praca w Rosji. Więc to wszystko będzie jeszcze przez jedną spółkę przechodzić i tam trzeba będzie te osoby rejestrować. Być może spółka będzie pobierała jakieś opłaty. Na być pewno. może będzie też nadzorowała te płacił wypłaty. za tą opaskę. Wiesz, w sensie za ten cały nadzór to będziesz No ukrywał. wiesz, ten nadzór też będzie kosztował. Pytanie oczywiście, czy uda się go wdrożyć, no bo to też jest wyzwanie w jakiś sposób informatyczne, bo dosyć dużą ilość danych trzeba gromadzić, a patrząc na doświadczenia z bazami danych na przykład samochodów w Rosji, gdzie cały czas są problemy, no tu może też nie zakończyć się do końca sukcesem, no ale plany są jak to zwykle w Rosji. Zgodnie z planem resortu, znaczy to powinno pomóc i uda się przyciągnąć dodatkowe 300 000 osób do pracy w tym mechanizmie. Okej. Obecnie w Rosji może przebywać do 10 milionów migrantów, to jest mniej więcej 7% populacji, o różnym statusie prawnym. Od 2014 roku Rosja z innymi krajami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej buduje jednolity rynek pracy i konsekwencje znosi ograniczenia aktywności zawodowej. Obecnie obywatele 5 krajów nie potrzebują pozwolenia na pracę, aby zostać zatrudnionym i to też będzie stanowiło problem, bo z jednej strony oni planują wprowadzenie tego rejestru, ale dla migrantów. A co w takim razie na przykład osoby z Kazachstanu? Tak, tu nie będzie żadnych, no bo te osoby z Kazachstanu są traktowani teoretycznie według prawa na równi z Rosjaninami, tak? No ale może coś do tego czasu. Najpierw migranci, Tadżykistan, To się wprowadzi Uzbekistan. wszystkim na równi. A jak się sprawdzi, to myślę, że można przenieść na pozostałą, nawet też rosyjską tą ludność i wrócić do sprawdzonych w przeszłości schematów. Wystarczy dobra aplikacja w telefonie, która śledzi twoje, wiesz, i musisz ją mieć, bo inaczej nie aktywujesz telefonu. No i rozwiązany problem. Tak, no jak gdyby, tak, tylko wiesz, no to trzeba jeszcze, wiesz, jakoś ogarnąć informatycznie, bo ty chcesz jeszcze nie tylko gromadzić informacje, gdzie jesteś, ale również z kim jesteś, z kim mieszkasz, z kim jesz, z kim sypiasz i tak dalej, wiesz, no to tak trochę dużo. I ja tu wrzucę jeszcze raz ten popołudniowy materiał, bo plany planami, a jednak trzeba mieć do tego oprogramowanie, No, bazy, życiem, tak, więc jak najbardziej zapraszamy, bo to jest to, co Putin powiedział, że w 5 miesięcy konsole do gier mają zrobić, albo te procesory zacząć produkować. To mniej więcej jest też na takim poziomie, bo to potem trzeba obsłużyć, zabezpieczyć, żeby nikt tego nie wykradał, no bo potem jak wykradną wszystkie dane, no to można ich, wiecie, oszustwa robić i tak dalej, więc no bardzo skomplikowany proces, wydaje mi się. Dobra, mamy chyba wszystkie informacje. Ja wrzucam wam maila. Wszyscy gotowi? Poczekamy chwilę, może niech się wszyscy przygotują. Ty, zapomniałem to co chciałem powiedzieć. Masz napisane. Ale nie, swojego. Mam ci powiedzieć. Nie. No dobrze. Zgniłego zachodu. Niech będzie. O. Dobrze. Czy wszyscy słyszeli? My widzimy się jutro, a więc będziemy jeszcze życzenia jakieś świąteczne wam składać. Ze swojej strony dzisiaj dziękujemy. Zapraszamy na popołudnie. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć.
Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.